tym odcinku czeskiej serii niskopodłogowca dowiecie się, jak mieszkaniec Brna nazwie tramwaj, co wspólnego z tramwajami ma studio Porsche Design, ile pojazdów obsługuje największą sieć trolejbusową Czech oraz jak przy pomocy smartfona sprawdzić punktualność naszego tramwaju. 11 dni podróży, 7 sieci tramwajowych, 3 sieci trolejbusowe i 1 sieć metra. Transport w Czechach. Brno jest drugim największym miastem Republiki Czeskiej, liczącym 400 000 mieszkańców. Tramwaj jest tu podstawowym środkiem transportu po mieście, którego działanie uzupełniają trolejbusy, autobusy oraz kolej regionalna, biletowo zintegrowana z miejskim transportem. Czym charakteryzuje się więc sieć tramwajowa Brna? Charakterystyczne dla Brna są z pewnością trasy szybkiego tramwaju, poprowadzone na osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty, znajdujące się na przedmieściach. Ciekawa jest m.in. trasa na Stary Liskowec, prowadząca wiaduktem tramwajowym najkrótszą drogą do dworca głównego. Na mnie ogromne wrażenie po wejściu na przystanki tramwajowe pod dworcem głównym zrobiło torowisko składające się z aż 4 torów. Trasy rozgałęziają się tu w wielu kierunkach, a odcinek 4-torowy ma prawie pół kilometra długości. W godzinach szczytu tramwaje podjeżdżają tu na przystanki praktycznie co chwilę. Innym klimatycznym miejscem jest serce Brna, czyli Namiestí Swobody. Centralny plac Starego Miasta, przez który środek przejeżdżają tramwaje 2 linii. Kilometrową sieć obsługuje zaledwie 11 linii tramwajowych kursujących tylko za dnia. Linie numerowane są od 1 i obsadzane najbardziej zróżnicowanym w Czechach taborem, składającym się z ponad 300 tramwajów. Mamy tu znane z innych miast Wario LF oraz Tatry, choć w innych czeskich miastach nie spotkamy w ruchu modelu RT6N1 znanego nam z polskiego Poznania.
Po Brnie kursują także krótkie Skody Anitra, ale również tramwaje modelu Elektra o oznaczeniu 13T z 50% udziałem niskiej podłogi. Wygląd pudła tego wagonu zaprojektowany został przez studio Porsche Design. W Brnie rozwinął się dialekt języka czeskiego nazywany Hantec. Jest to mieszanka języków mieszkańców Brna, m.in. czeskiego, niemieckiego, jidysz, romskiego i włoskiego. Hantec powszechnie był używany przez niższe klasy społeczne na przełomie XIX i XX wieku, a obecnie zdarza się usłyszeć tylko jego pojedyncze słowa. Nie zdziwmy się więc, jak mieszkaniec Brna na tramwaj powie nam sialina, od niemieckiego elektrische Linie. Brno było drugim miastem na mojej trasie ze wspólnie działającą siecią tramwajową i trolejbusową. W Brnie jest całkiem sporo odcinków ulic, gdzie równolegle względem siebie wiszą obie sieci trakcyjne, czyli po 3 przewody na jeden kierunek. Tak jest m.in. na ulicy Kunicowej. W większości tras obie sieci jednak ze sobą nie konkurują, a obsługują zupełnie inne rejony miasta. Sieć trolejbusowa w Brnie jest największą w Republice Czeskiej. Długość sieci trakcyjnej to ponad 100 km, choć część trakcji znajduje się na terenie sąsiedniego miasteczka Ślapanice. Dla tej sieci wytyczono 13 linii numerowanych w zakresie od 25 do 39. Tabor trolejbusowy liczy prawie 150 trolejbusów. Wszystkie posiadają aparaturę elektryczną Skody, choć ostatnio montowana jest ona w nadwoziach marek Irisbus i SOR. Z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do 3-drzwiowych standardowych autobusów oraz 4-drzwiowych przegubowców. Dla czeskich niskopodłogowych SOR-ów to jeszcze za mało, więc szukano rozwiązania pozwalającego jeszcze bardziej przyspieszyć wymianę pasażerów. W efekcie po Brnie kursują 4-drzwiowe 12-metrowce na gaz, pojazdy te mają też umieszczone na tyle bagażniki na rowery oraz 5-drzwiowe przegubowe trolejbusy tej marki. Warto dodać, że trolejbusy Skoda 31TR z nadwoziem SOR mają 18,75 metra długości, a koszt jednej sztuki wynosił 13 milionów czeskich koron, czyli prawie 2 miliony złotych.
Nocą odpowiedzialność za transport mieszkańców Brna przejmują autobusy. Kursują wtedy na 11 liniach, natomiast pozostałe gałęzie transportu za dnia wspomaga 48 linii autobusowych. Tabor liczy ponad 300 autobusów, w tym przede wszystkim Carrosy i Irisbusy, ale też polskie Solarisy Urbino 18. Od zeszłego roku kupowane są też autobusy na sprężony gaz ziemny CNG, marek SOR, Irisbus i Iveco. Już prawie 1/3 taboru zasilana jest gazem, a pozostałe olejem napędowym. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Czekasz na spóźniający się autobus, mija minuta po minucie, a ty nadal nie wiesz, czy w ogóle autobus przyjedzie, czy też uległ awarii. Mieszkaniec Brna widzi tę sytuację nieco inaczej. Jeszcze przed wyjściem sprawdzi przy pomocy usługi iRis na ekranie swojego smartfona położenie autobusu, którym zamierza jechać. Okaże się, że pojazd się zepsuł, a jego opóźnienie rośnie. Pasażer znajdzie połączenie alternatywne i nieco spóźniony dotrze do celu, ale dotrze w czasie bardziej przewidywalnym. Usługa ma niesamowite możliwości. Możemy przefiltrować widok na mapie po wszystkich pojazdach, wybranych liniach lub obejrzeć statystykę pojazdów wyprawionych do ruchu. Same położenia pojazdów aktualizowane są średnio co 20 sekund. Będąc w Brnie, warto zahaczyć o Muzeum Techniki. Na kilku piętrach ekspozycji zobaczymy zabytkowe samochody Skody i sporą kolekcję modeli, a także poznamy historię lotnictwa, kolei i silnika parowego. Muzeum ma też swój oddział w Brnie Lisni, gdzie zachowano zabytki miejskiej komunikacji Brna. Brno ma aspiracje do budowy szybkiej trasy tramwajowej, której charakter można zaliczyć do premetra. Trasa średnicowa z Kralowego Pola do portu lotniczego miałaby mieć podziemny odcinek przebiegający przez centrum miasta. Bezkolizyjny przejazd przez centrum pozwoliłby zapewnić prędkość komunikacyjną ponad 30 km/h i przepustowość aż 6000 osób na godzinę w jednym kierunku. Trasa podziemna umożliwiłaby ograniczenie ruchu tramwajów na powierzchni, który obecnie, szczególnie w rejonie dworca głównego, jest ogromny. Przed nami stolica Republiki Czeskiej. W następnym odcinku dotrzemy do Pragi, by poznać jej sieć transportową. Na pierwszy ogień pójdzie trasa szybkiego tramwaju na Barandow. Do usłyszenia.